Witam Was, z tej strony Ulagen, a w tym odcinku zapraszam Was na recenzję najbardziej nietuzinkowej gry, jaką przyszło mi zagrać. Mowa tu oczywiście o Doki Doki Literature Club w wersji Plus. Zacznijmy od tego, że grę tą możecie odebrać za darmo do godziny 17 w czwartek 15 lutego bieżącego roku. Ale spokojnie, nawet jeśli nie zdążyliście, to podstawową wersję gry możecie odebrać za darmo bez ograniczeń czasowych. Dobra, ale powiedzmy w końcu, co to tak właściwie za gra. Jest to prawdopodobnie najlepsza nowela wizualna w historii, ale została także okrzyknięta najlepszym horrorem psychologicznym ostatniej dekady. Ale czym różni się wersja Plus od zwykłej? Choćby tym, że ma ona lepszą grafikę, dłuższy soundtrack, a także rozszerzenie fabularne. Ale co tak właściwie przekonało mnie, aby w tą grę zagrać? To, że posiada ona 96% pozytywnych recenzji na Steam, to czyni ją jedną z najwyżej ocenionych gier w historii tej platformy. A także to, że po prostu było kiedyś niegłośno. Zanim przejdziemy do momentu, w którym mówię, dlaczego warto zagrać w tę grę, muszę zaznaczyć, że sami twórcy ostrzegają przy nią w następujący sposób. Gra jest nieodpowiednia dla dzieci oraz osób wysoce wrażliwych. Ostrzeżenie takie znajdziemy w opisie, zwiastunie, przy uruchamianiu, a także kilkukrotnie w trakcie rozgrywki. Ale o co to całe halo? Przecież co takiego może pokazać gra, która zaczyna się tak? Otóż obok szczęśliwych momentów, które sugeruje menu, możemy znaleźć tam także smutne, nawet przerażające. Jeśli jak wam to odpowiada, to mogę zdecydowanie polecić tę grę, głównie ze względu na świetny soundtrack i wyśmienitą fabułę. Gra nie ma języka polskiego i póki co nie ma tu moda, co może być dla niektórych uciążliwe. Jeśli jak taki się pojawi, to z pewnością nagram ten poradnik. Gra waży zaledwie 2 GB, a przejście jej powinno zająć od 20 do 25 godzin. Nie mogę uwierzyć, że spędziłem tyle czasu głównie na czytaniu tekstu w różowej otoczce. Ale szczerze, nie żałuję. To ciekawe, gra jest pełna zaskoczeń, co zmusza do intensywnego myślenia. Śmiało mogę rzec, że przebija na czwartą ścianę. Przejdźmy pokrótce do samej fabuły. Gra w obszerny sposób opowiada o miłości i przyjaźni, zawierając takie elementy jak zazdrość czy wzajemne zrozumienie. Gra rozpoczyna się, gdy sąsiadka głównego bohatera namawia gracza, by dołączył on do klubu literackiego. Protagonista zgadza się z nadzieją, że spotka kogoś, kto mu się spodoba. I tak się stało. Poza nim w klubie są 4 dziewczyny. Każda mu się spodobała, ale to właśnie gracz zdecyduje, której się przypodoba. Będzie mógł tego dokonać dzięki podejmowaniu właściwych decyzji oraz pisaniu wierszy poprzez wybieranie słów o charakterze zbliżonym do jednej z nich. Do wyboru mamy zawsze głodną, pomocną, a przede wszystkim radosną Sayori, nigdy nie braną na poważnie, lubiącą piec Natsuki, nieśmiałą, lubiącą naturę Herbata, a przede wszystkim książki fantazji Yuri, a także lubiącą wszystko organizować, lubianą w szkole Monikę. Celem gry jest doprowadzenie historii do jednego z dostępnych zakończeń. W trakcie rozgrywki może wydawać się, że mamy tylko iluzję wyboru, bo nawet jak bardzo staramy się czegoś uniknąć, to coś i tak może się wydarzyć. Jest to gra tak zrobiona, że stracimy naprawdę dużo, gdy zaczerpniemy choć innego spoilera. Z tego właśnie powodu, by nie zepsuć wam radości z grania, dochodzimy do końca odcinka. Podsumowując, czy warto ograć tę grę? Zdecydowanie tak, ale tylko jak nie ma się słabych nerwów, gdyż niektóre momenty mogą być dołujące lub nawet przerażające. Poza tym należy uważać przy kim gracie w tę grę, bo nie oszukujmy się, na pierwszy rzut oka gra ta wygląda na idealną do wyśmienia, chociaż taka nie jest. To by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie też mój kanał, by być na bieżąco z nowymi filmami. Z chęcią przeczytam też wasze komentarze. Cześć! PS Monika ma swój profil na X, link do niego w opisie.